Jesteśmy w mocy zaklęć pod tytułem musisz być dzielny, musisz się postarać. Ja lubię mówić, że słowa mogą być błogosławieństwem lub przekleństwem. Chcemy wychować dziecko w takiej formatce, no właśnie, spełniania oczekiwań społecznych. Jaki wpływ relacje z rodzicami z dzieciństwa mają na dorosłe życie? W jaki sposób wzmocnić swoją samoocenę i dlaczego cały czas chcemy spełniać oczekiwania innych ludzi? Między innymi o tym rozmawiałam z Agnieszką Kozak, psychoterapeutką. Żyjemy w czasach, w których dociera do nas sporo informacji i my sporo energii tracimy na to, by je przesiać, by je oddzielić. Dużo energii też tracimy na rozmyślanie na temat oczekiwań społecznych, na temat tego, co inni ludzie o nas myślą. Dlaczego? Dlatego, że bardzo jest dla nas ważne nie tyle to, co myślą, tylko to, czy możemy przynależeć do danej grupy społecznej. Czyli to, co ja obserwuję w swojej pracy, to to, że ludzie mają ogromny lęk przed negatywną oceną i mają bardzo duży lęk przed odrzuceniem. Mogłabym powiedzieć, że żyjemy w ogóle w świecie pełnym lęku i zamiast spotykać się ja z Twoim ty, to spotykamy się ja, mój lęk, Twój lęk i dopiero jest ty. Dlatego jest tak dużo tego myślenia, co oni o mnie pomyślą, co oni o mnie powiedzą, czy ja wypadnę dobrze, czyli czy ja mogę być w relacji. Pewnie podwaliny są w dzieciństwie. Wiele osób chciałoby powiedzieć, że jest inaczej. Nawet ostatnio czytałam takie dyskusje na temat tego, że nie zrzucajmy całej odpowiedzialności na rodziców. Natomiast prawda jest taka, że my się składamy ze słów, czyli ja lubię mówić, że słowa mogą być błogosławieństwem lub przekleństwem i my sobie mało zdajemy sprawę z tego, że my słowami ubieramy kogoś w tożsamość, czyli to, co ja mówię do małego dziecka, jest tym, co ono zaczyna myśleć o sobie. To jest tak, jakbyśmy mówiąc do dzieci, nagrywali w nich pewne taśmy. Pewne taśmy, które z jednej strony są jego oceną na własny temat, no bo czym jest samoocena? Samoocena to jest to, co ja słyszałam na swój temat, czyli składamy się z ocen, a z drugiej strony jest to pewien scenariusz życia, no bo jeżeli dziecko słyszy, wiesz, nic z ciebie nie będzie, albo musisz się postarać bardziej, albo za mało, za dużo, niewystarczająco, to zaczyna myśleć, że to, co się do niego mówi, jest prawdą. To jak rodzice powinni postępować, by właśnie dobrze wychować swoje dzieci, by te dzieci wyrosły na osoby pewne siebie? To jest ciekawe pytanie. I trudne zarazem. Tak, ale ciekawe jest to, co Pani powiedziała, że dobrze wychować. Nie? Właśnie my żyjemy w jakimś takim metaprogramie, w takim oczekiwaniu społecznym, że my potrzebujemy dziecko dobrze wychować, żeby ono było grzeczne i żeby wszyscy naokoło byli z tego w jakiś sposób zadowoleni. Czyli chcemy wychować dziecko w takiej formatce, no właśnie, spełniania oczekiwań społecznych. I jeżeli ono się w tą formatkę zmieści, to my potem jako rodzice możemy być dumni i bladzi, że dobrze wychowaliśmy dziecko. A ja bym chciała zachęcić do czegoś innego, do tego, żebyśmy popatrzyli na rodzicielstwo jak na towarzyszenie dziecku w jego rozwoju. Czyli ja pracuję dużo z nastolatkami i to, co słyszę od dzieci w gabinecie, od dzieci, od młodych dorosłych, to to, że oni mówią: wie Pani, nie czuję, żebym był akceptowany taki, jaki jestem, natomiast mam takie przekonanie, że moi rodzice są ciągle niezadowoleni, że ciągle nie spełniam jakichś oczekiwań. I teraz, jeżeli chcemy mówić o budowaniu poczucia własnej wartości i pewności siebie, to warto, żebyśmy jako rodzice odkleili się od jakiegoś wyobrażenia swojego dziecka. Czyli odkleili się od tego, jakie ono ma być, a zaczęli patrzeć na to, jakie ono jest. Może trochę go inaczej sobie wyobrażałam, ale co z tym młodym człowiekiem, którego mam, z tym potencjałem, z tym darem życia, ja mogę właśnie nie zrobić, tylko jak ja mogę mu pomóc, żeby on się rozwijał na miarę siebie. Wtedy nie przycinamy. Ja mam dużo mam takich doświadczeń, w których
lubię mówić o tym, że patrzmy na dziecko jak na młody krzew. Nie? I teraz, jeśli młody krzew będzie cały czas przycinany, nie? Za mało się uczysz, za dużo czasu spędzasz przy komputerze, za wolno to robisz, za szybko, to krzew, który jest nadmiarowo przycinany, on skarłowacieje. Nie ma szansy się rozwinąć i wydać owoców. Więc jeżeli chcemy budować w dziecku adekwatną samoocenę, to dobrze byłoby zobaczyć, co ja mogę w nim wzmocnić, co ono ma pozytywnego w sobie, o czym ja dobrym mogę do niego mówić. A czy ten, jak to Pani nazywała, krzew przycinany w dzieciństwie ma szansę wyrosnąć w życiu właśnie dorosłym na osobę pewną siebie? Da się to wypracować, czy raczej nie? No to jest też znowu, gdybyśmy poszły po metaforze krzewu i ogrodnictwa, to teraz pytanie, czy znajdzie się ogrodnik, który będzie wystarczająco cierpliwy i uważny na to, żeby pomóc tej osobie rozkwitnąć. Znaczy ja generalnie uważam i bardzo wierzę w moc psychoterapii, zresztą jako psychoterapeuta, że my w każdym momencie naszego życia możemy podjąć decyzję o tym, że budujemy swoje poczucie własnej wartości. Albo nawet może nie budujemy, bo bardziej to jest o tym, że ja wolę zamiast o poczuciu własnej wartości mówić o stabilnym obrazie siebie. Czyli my w pewnym momencie możemy podjąć decyzję o tym, że ja chcę zbudować prawdziwy obraz siebie jako osoby. Z racji godności bycia człowiekiem, z racji posiadania określonych talentów, z racji posiadania określonego potencjału, ja chcę zobaczyć, kim jestem i co ja mogę z tym zrobić. Natomiast niestety my jesteśmy często ubrani w kłamstwa na nasz temat. Na przykład ostatnio jedna pani mi powiedziała, wiesz, nienawidzę tego, że mam rude włosy, bo rudy oznacza fałszywy. Nie? I ona przez wiele lat rosła z etykietą tego, że ona może być odbierana jako fałszywa osoba. I teraz to, co ona potrzebuje, to zdjąć z siebie tą nieprawdziwą tożsamość. Ja bardzo lubię obraz opowieści z Narni, z podróży wędrowca do świtu, kiedy Aslan rozbiera Eustachego, który jest zamieniony w smoka i kawałek po kawałku zdziera z niego kolejne skóry, kolejne. Eustachy mówi, kiedy to się skończy? No, na tym polega proces psychoterapii, że my z jednej strony potrzebujemy zdjąć różnego rodzaju właśnie kłamstwa, które nas ubrano, a z drugiej strony dotrzeć do tego, no właśnie co jest istotą. Czyli obstawiam, że wiele osób jest w środku diamentami, szafirami, szlachetnymi kamieniami, ale jest ubranych w różne, no powiedzmy, że błoto, które warto z siebie zdjąć. Więc my zawsze możemy to zrobić, ponieważ to poczucie własnej wartości w nas jest, z racji tego, że jesteśmy po prostu ludźmi. Wartość bycia człowiekiem jest niezaprzeczalna. Natomiast nam wmówiono, że być może jesteśmy niewystarczający, a to jest zupełnie inna historia. A jak ściągnąć z siebie szatę, właśnie może już nie szatę, może skórę, jakby to nazwać, nieśmiałości? Lubię zabawę słowami. No właśnie dlatego próbowałam o tej szacie trochę nawiązać. Tak, bo w ogóle słowo nieśmiałość, nie? Ja lubię patrzeć na słowo nieśmiałość jako na słowo, które mówi nie śmiem być sobą. Czyli jestem owinięty czymś, co zatrzymuje we mnie życie. I teraz, no jak zdjąć szatę nieśmiałości? Po pierwsze, pozwolić sobie i podjąć decyzję, że ja mam prawo być sobą. Ostatnio prowadziłam warsztaty podczas takiego spotkania, które się nazywało Widzieć Więcej. I poprosiłam ludzi, żeby wyobrazili sobie taką sytuację. Wyobraź sobie, że nie istnieją żadne ograniczenia. Nic cię nie ogranicza. Masz wszystkie pieniądze świata, możesz zrobić co chcesz. Co byś teraz zrobił, gdybyś mógł zrobić to, co chcesz? Jaka była odpowiedź większości? Nawet nie potrafię sobie tego wyobrazić, że mogłoby nie być ograniczeń. To jest właśnie to, że jedyny moment, w którym my możemy dokonać zmiany, to jest moment pod tytułem mam prawo być sobą.
I ja jeszcze powtarzam, że im bardziej dajemy sobie prawo do bycia sobą, tym chętniej inni nas przyjmują, bo autentyczność, szczerość, bycie przy sobie, zaufanie do siebie to jest coś, co jest bardzo pociągające. Tylko że nam ktoś to prawo zabrał, mówiąc: nie jesteś godny, nie zasługujesz, nie jesteś wystarczający, ale nikt z zewnątrz go nam nie nada na nowo. To jest coś, co możemy zrobić tylko my sami, czyli podejmuję decyzję, że właśnie śmiem żyć swoim życiem, że właśnie śmiem dbać o siebie, że właśnie śmiem mówić o tym, że jestem wartościową osobą, a nie odbieram sobie prawo do tego, kim jestem. Ale to trzeba być odważnym, żeby tak mówić. A czymże jest odwaga? Dla mnie odwaga, lubię to, co mówi Brené Brown, odwaga to jest umiejętność przyznania się do swojej słabości, albo, uwaga, jest taka piękna teoria więzi Bowlbiego, w której Bowlby mówi, że odważny to jest ten człowiek, który ma siłę do tego, żeby powiedzieć: potrzebuję drugiego człowieka, potrzebuję wsparcia, potrzebuję więzi. I myślę sobie, że do tej odwagi bardzo potrzebujemy mojego ulubionego słowa, które się nazywa zaufanie. Zaufanie, że ja nie muszę na nic zasługiwać, że ja po prostu mam prawo do bycia z racji, jeszcze raz powtórzę, z racji godności bycia człowiekiem. Mam prawo do tego, żeby żyć, mam prawo do tego, żeby się cieszyć tym, kim jestem, mam prawo realizować swój potencjał. Pani Agnieszko, to jak budować poczucie własnej wartości? To jednym takim z najlepszych sposobów, który ja znam, oczywiście na pewno jest ich znacznie więcej, to jest empatia dla siebie. Czyli jak ja rozumiem empatię? Empatia to jest taka sytuacja, w której ja spotykam się ze sobą. Najpierw twórca Porozumienia bez przemocy Marshall Rosenberg mówił, że żeby siebie dać, trzeba siebie mieć. Czyli dbanie o siebie, budowanie stabilnego obrazu siebie warto zacząć od takiego wglądu w to, kim jestem, jakie jest w ogóle moje jestem, jaka jest moja tożsamość, w sensie tego, czego ja potrzebuję, co jest dla mnie ważne, ponieważ my jesteśmy odarci z tej tożsamości. To jest to, co Pani powiedziała na początku. My jesteśmy nauczeni spełniać oczekiwania społeczne, czyli my doskonale wiemy, co znaczy być mamą. Nie? W roli mamy kobieta, uwaga, powinna, a w roli taty mężczyzna musi. W roli córki to ja powinnam, a w roli, nie wiem, pracownika to ja muszę. My bardzo dobrze wiemy, co my powinniśmy i co musimy, a bardzo mało wiemy o tym, co jest pragnieniem mojego serca. Nie? Czyli co jest dla mnie ważne, bo ponieważ my jesteśmy siłaczami, to jest, jesteśmy w mocy zaklęć pod tytułem: musisz być dzielny, musisz się postarać, musisz zacisnąć zęby, nie? Życie to nie zabawa, no różne takie rzeczy, czyli my dokładnie wiemy, co należy, a mało wiemy, co my byśmy chcieli. Czyli pierwsza rzecz to jest taka umiejętność czułego i wrażliwego spotkania się z samym sobą i takiej umiejętności bycia po swojej stronie. No, w psychologii nazywamy to zobacz, przytul i pokochaj swoje wewnętrzne dziecko, tak? Które prawdopodobnie jest głodne. Czyli pierwszy taki element to empatia dla siebie. Kim jestem, czego potrzebuję, a druga rzecz to jest, i to jest na pewno bardzo trudne dla wielu osób, co mogę z tym zrobić. Dlatego, że my mamy bardzo dużo takich właśnie znowu wzorców społecznych, co powinniśmy zrobić. I teraz, jeżeli ja nie wiem, jak mogę się zachować inaczej, to ja będę cały czas w starym wzorcu, na przykład ustępowania, zgadzania się na wszystko, pytania innych o zdanie. Czyli drugi element to jest, jak mogę zadbać o te potrzeby, jak mogę zaeksperymentować z nowym zachowaniem. I trzecia rzecz, o którą warto zadbać, to właśnie sprzyjające środowisko, czyli taka grupa społeczna, nawet jedna lub dwie osoby, które będą po mojej stronie, bo osoba, która zaczyna pracować nad
poczuciem własnej wartości, być może je odbudowywać, być może je odkrywać w sobie, być może je stabilizować w sobie, bardzo potrzebuję takiej pewności, że ja staję po swojej stronie, ale chcę mieć pewność, że jest ktoś, kto mnie w tym wesprze, dlatego że zataczając koło do Pani pierwszego pytania, my po prostu się boimy odrzucenia. Wielu moich pacjentów, wiele osób, które uczestniczy w warsztatach budowania zaufania do siebie, mówi, wiesz, bardzo się boję, że jak zacznę robić rzeczy dla siebie, to się nie spodoba. Nie spodoba się, czyli zostanę odrzucony. Czyli bardzo potrzebujemy mieć kogoś, kto nas zapewni, wytrzymam, jestem po Twojej stronie, warto. Czyli kogoś, kto nas weźmie za rękę i przeprowadzi. Ja bardzo polecam psychoterapię, bardzo polecam pracę warsztatową. Szukanie takich miejsc, w których możemy być bezpieczni i mieć pewność, że możemy eksperymentować bez lęku przed oceną. A jeszcze pytanie nawiązujące do Pani ostatniej wypowiedzi. Jak przestać być miłym? Właśnie wiele osób myśli sobie, że będę miła, to mnie wszyscy będą lubili. I po prostu ma takie przeświadczenie w swojej głowie, że tak należy postępować, być właśnie miłym, grzecznym. Jak sobie z tym radzić? Przede wszystkim uświadomić sobie, że jak będę miła, to będę nadużywana i wykorzystywana, a nie wcale właśnie akceptowana. No bo teraz, żeby być akceptowanym, to ja potrzebuję pokazać prawdziwą siebie. Jeżeli ja jestem miła, czyli robię to, czego Pani oczekuje. Robię wszystko, tak, kto mnie o co poprosi. To pytanie, gdzie jestem ja? Gdzie jest moje ja? Ja oddaję wtedy moje ja oddaję swoją tożsamość i to paradoksalnie podbija lęk. I teraz ja jestem przekonana, że prawdziwa bliskość, prawdziwe spotkanie dzieje się tylko wtedy, kiedy moje prawdziwe ja spotyka się z czyimś prawdziwym ty. Czyli my prawdziwą akceptację możemy dostać tylko jeśli staniemy w pełnej prawdzie na własny temat. Oczywiście, że ludzie się tego boją, bo nie mają tego doświadczenia. Natomiast bardzo często podczas moich warsztatów ludzie przyjeżdżają, spotyka się obca grupa ludzi, zaczynają mówić prawdę o sobie. Nagle ktoś z boku mówi, też tak mam, też się boję, też czasami bywam smutny. Odkrywają, że są podobni i mówią, zróbmy kolejne spotkanie, bo ja na zewnątrz nie mam takiej grupy. Nie? To jest bardzo ważne, żeby zobaczyć, że w tym byciu miłym my jesteśmy w kłamstwie, a w kłamstwie nie ma prawdziwej akceptacji. Prawdziwa akceptacja jest możliwa tylko w prawdziwym spotkaniu. Aby być na bieżąco, kliknij subskrybuj i dzwoneczek.